Witam serdecznie. Słuchajcie, kolejny odcinek z przygodami Sokoła 1000. Dzisiaj będą tutaj docierane zawory, jak dobrze pamiętam. Zapraszam. Tutaj kolega Łukasz z warsztatu True Cycle się zajmuje i później jeszcze chwilę pogadamy, ale zobaczcie, co tutaj się dzieje z silnikiem, bo dzieje się ostatnimi czasy bardzo dużo. Miłego seansu. No, cześć Marcin. Mamy w końcu zawory, które przyszły do nas wczoraj. Komplet nowych zaworów dorobionych według wzoru z oryginalnego. Więc takie jak mają być, nie takie jak tutaj były, bo tutaj dwa zawory na jednym cylindrze były samochodowe, dwa jeszcze sokołowe, ale to się już nie nadawało do niczego. Więc na szczęście nikt nie przerabiał jakoś w istotny sposób gniazd zaworowych tutaj, co nas cieszy. No i co się dzisiaj będzie odbywało? Mamy przygotowanego tutaj już pilota z głowiczką na wytaczarkę, jak mówiłem wcześniej, do obróbki gniazd zaworowych, czyli będziemy zaraz z tym sobie szli na wytaczarkę do gniazd i będziemy wytaczać gniazda. Co się będzie działo? No, będziemy regenerować powierzchnię styku pomiędzy gniazdem zaworowym a samym zaworem, jak wiemy. Nie ma tajemnic. No, ważnym w tym procesie jest to, żebyśmy znali wartości, które tutaj zbieramy. Czyli jeżeli obniżymy to gniazdo poprzez jego obróbkę, załóżmy o 0,2, to później musimy tutaj podłożyć podkładkę też o grubości 0,2 po to, żebyśmy mieli wszędzie równomierny ścisk na sprężynach zaworowych, tak? No, w tych silnikach może nie jest to jakoś tak mega ważne, tym niemniej no, warto to zrobić, jak się tutaj jest, bo mamy nowe sprężyny, które mają ten sam wymiar, mamy nowe zawory, więc nic tutaj nie jest rozkalibrowane i rozjechane, więc warto sobie to wydystansować, abyśmy ten ścisk mieli taki sam, aby ten silnik sobie mógł kulturalnie pracować. No i tyle. Co dalej? Będziemy teraz szli z tym na stanowisko do wytaczania gniazd. Musimy zapiąć te cylindry za podstawę, zamocować je na maszynie po to, żeby to było stabilne. No i dalej będzie obróbka. Dobrze, znajdujemy się teraz na stanowisku do wytaczania gniazd zaworowych. Co będziemy robić? Zaczynamy od tego, że musimy ustawić sobie nóż, który będzie pracował tutaj w głowicy, tak? Nóż, który będzie już wytaczał, obrabiał nasze gniazdo zaworowe do wymiaru naszego grzybka zaworowego i do tej powierzchni tutaj styku. Jak widać w Sokole jest to 30 stopni, z regułą dla silników benzynowych już od wielu lat jest 45 stopni. Dziś już głównie dla diesli stosuje się 30-stopniowe kąty przylgni gniazd zaworowych, natomiast w Sokole jest to tak rozwiązane jak i w Indianach znowuż, że jest to 30 stopni. No i mamy tutaj nożyk 30-stopniowy. 30-stopniowy o powierzchni styku 2 mm. Co to znaczy? Że powierzchnia styku pomiędzy grzybkiem a gniazdem będzie o szerokości 2 mm. No i teraz, nie będziemy tu wnikać, kiedy robi się szeroko, kiedy wąsko, że w motorsporcie to tak, te powierzchnie styku są wąskie, w jakichś tam aplikacjach, tak jak tutaj, to szerokie. Dlaczego tu robimy szerokie? W dużym skrócie chodzi o to, że to jest powierzchnia, przez którą zawór oddaje ciepło, prawda? W czasie pracy silnika, czyli w pozycji, kiedy jest zamknięty. To jest powierzchnia, którą uchodzi ciepło z samego zaworu na cylinder, czyli im ta powierzchnia będzie większa, tym ta powierzchnia oddawania ciepła też większa i skuteczniej będzie to się odbywało. Natomiast nacisk jednostkowy jest mniejszy, prawda? Czyli szczelność będzie spadać. I to jest zawsze kompromis, jak cała motoryzacja. Natomiast my to zrobimy tak do wartości fabrycznych. Nie będziemy tutaj wydziwiać, bo nic to nie da w tej aplikacji. I co się teraz będzie odbywało? Będziemy musieli ustawić sobie nóż za pomocą takiego przyrządu, który do tego służy, czyli wkładamy sobie w ten przyrząd zawór, mocując ten przyrząd na trzonku,
zaworowym. No tak jedną ręką jest mi to ciężko zrobić, ale pokażemy, o co chodzi. Montujemy sobie przyrząd na tym trzonku i musimy ustawić nóż, wskaźnik do noża w powierzchni, na zewnętrznej powierzchni przy linii. I później ten wymiar, który nam tutaj właśnie wyjdzie, jest wzorem, dlatego wkładamy sobie tutaj pilota i ustawiamy ten nożyk do tego znacznika. To jest bardzo ważne o tyle, że gdy te wymiary nam się gdzieś rozjadą, coś nie będzie pasowało, to po obróbce tego gniazda, które będzie tutaj przeprowadzane, no to będziemy mieli inną średnicę. No i tego się nie da później naprawić. Znaczy, no da się wszystko naprawić, ale to już jest później problem, więc tu trzeba być dokładnym, jak przy wszystkim w obróbce silnikowej, żeby ustawić sobie dobrze wysuw tego nożyka, żeby po prostu dopasować średnicę, no nie? Tu będziemy stosowali olej, prawda, na tego pilota, żeby to tak sucho jak teraz nie pracowało. Ten olej zawsze dodatkowo powoduje skasowanie tego luzu i usztywnia to. W tej dolnej części, w górnej części robi to już maszyna, głowica maszyny, prawda? I tak, także zabieramy się teraz za obróbkę. Najpierw za ustawienie, jak powiedziałem, i za obróbkę gniazd zaworowych. Dobrze, mamy wytoczone gniazda zaworowe. Jak widać, teraz sobie to dotrzemy pastą zaworową, wiadomo, no i tyle. I zapinamy drugi cylinder, więc to będzie ostatnia z obróbek, jeżeli chodzi o regenerację tutaj tego silnika twojego. Dobrze, mamy skończony ten cylinder, czyli dotarte zawory. Wiadomo, pastą zaworową delikatnie się to tak matuje, żeby ta powierzchnia się już dogładziła. Także to tutaj jest skończone. Zabieramy się za drugi cylinder, będziemy to wykonywali dokładnie tak samo, więc potem do myjki, no i możemy już montować na gotowo zawory, czyli zakładać sprężyny zaworowe, zabezpieczenia i tak dalej, więc wtedy już cylinder będzie gotowy do założenia. Dobrze, mamy wytoczone gniazda na przednim cylindrze, który był w zdecydowanie gorszym stanie, jeżeli chodzi o te powierzchnie tutaj, gdzie zawory, także trzeba było zjechać głębiej. Jakieś 25 setek jest niżej niż na cylindrze tylnym, więc będziemy musieli sobie podłożyć o takiej grubości, jak już mówiłem, podkładki pod sprężyny. No i tak, w niczym to nie będzie przeszkadzało. Nie są to jakieś duże wartości. Tutaj ta korozja niczego już nie zmienia. Mamy powierzchnię styku z uszczelką, z głowicą zregenerowaną. No i tak, tutaj musiała stać woda czy wilgoć po prostu i ta korozja postępowała. Także obróbka silnika jest skończona na tym etapie. Teraz zostają już tylko prace towarzyszące, czyli jakieś tam, no wiadomo, pompa oleju do zmontowania jeszcze i jakieś takie odmy, nie odmy, o których mówiłem wcześniej. To jeszcze teraz będzie wymagało naszej uwagi i tym się też będziemy zajmowali. Pozdro. No tak, mamy zmontowane zawory na cylindrze tylnym, mamy teraz na przodzie włożone zawory, więc podkładki dobrane do tego, co tutaj jest niżej, czyli pomierzyliśmy sobie to, ile to wychodzi. Wychodzi tyle, że po dwie takie podkładeczki sobie muszę tutaj dać. Będziemy mieli zachowany ten ścisk sprężyn, żeby to było tak samo jak z tyłu. Więc montujemy teraz do końca sprężyny zaworowe, tak, i praktycznie możemy zakładać cylindry już z tłukami do silnika na gotowo. Pozdrawiam. Dobrze, mamy założony przedni cylinder. Z tylnym na razie się wstrzymamy, ponieważ musimy sobie skończyć pracę przy tym górnym deklu, żeby to sobie wygodnie tu sprawdzać, więc założymy go później. Z przodu już możemy wyregulować luzy zaworowe, na gotowo zakręcić to na jakieś tam odrobinie uszczelniacza, żeby stąd nie lało, bo to zawsze leje w Sokołach. Także no tak, to sobie możemy już składać. Jeszcze będziemy robili uszczelkę filcową pod aparat zapłonu, pod podstawę aparatu zapłonu, który tutaj przychodzi. No, musimy tak samo wybić sobie wybijakiem z filcu taką uszczelkę, jak to było oryginalnie, żeby tego systemu tu już nie przerabiać. No i ten filc będzie dociskany
przez tą podstawę aparatu. No i tyle. I to już też będzie uszczelnione. Te oryginalne śrubki stąd mamy. To jest zachowane wszystko, więc no jak najmniej ingerencji, cały czas bez zmian. No i co? No i zostaje nam później temat pompy olejowej, ale to jeszcze do tego daleko. Dzisiejszy dzień to będzie praca przy tym, no i przy montażu cylindrów. Pozdrawiam. Tak, co się dzieje? Mamy założony aparat zapłonowy na gotowo. Taką podjęliśmy decyzję, że może ciekawiej jest zostawić tą oryginalną pokrywkę tego aparatu zapłonowego, która była przy tym silniku. Mimo że nie jest oryginalna, jest przez kogoś dorabiana, tak jak i ten docisk tutaj, ale no nie wiem, dla mnie osobiście ciekawsza opcja niż zakładanie repliki. No jest to jakiś kawałek prawdziwej historii tego silnika. Tak samo jak i ta naprawa tutaj i tak dalej, więc no poza tym chyba ma to więcej w sobie jakiegoś uroku starej rzeczy, ja bym to tak określił po prostu, niż gdzieś tam nowy dekielek, wiadomo, wczoraj wyprodukowany, więc no do tej naszej koncepcji jakby tego motocykla w patynie, takiego zardzewiałka, to myślę, że pasuje to super i niech tak jest, no niech tak zostanie jak było, no w mojej ocenie, więc to zawsze można zmienić, nie jest to żaden problem, natomiast no tak się ten silnik znalazł. Niech go to wyróżnia w jakimś tam stopniu, tym bardziej ten aparat jest oryginalny, więc no, tak jak powiedziałem, jakaś część historii tego silnika, więc działa to poprawnie, bo jest zregenerowany, więc jakby od strony swojej funkcjonalności mechanicznie jest ok, nie będzie z tym żadnych problemów. No i tyle, pracujemy teraz nad pokrywą, no i dalej będziemy zakładać tylny cylinder i co? I później głowicę. Dobrze, mamy wykonaną uszczelkę do aparatu zapłonowego i wykonujemy teraz uszczelki pod cylindry ze specjalnego materiału do tego przeznaczonego, odpornego na temperaturę i oleje i tak dalej, więc zaraz sobie powybijamy tutaj ładnie otwory, żeby to wszystko było no jak ma być. No i tyle, także uszczelki trzeba zrobić, no bo tutaj rynek nie oferuje jak gdyby zestawów. Pozdrawiam. Tak, mamy zregenerowany wybierak na pokrywie górnej skrzyni biegów. Nie ma w tej chwili tutaj praktycznie w ogóle luzu, jest tyle ile musi być, żeby ten układ mógł pracować. Przedtem tu było centymetr luzu prawie na obwodziku na końcu, więc no teraz jest to wykasowane. Jest to po prostu napawane elektrodą, konstrukcyjną elektrodą zasadową, która jest po prostu mocna. Ta spójna jest wytrzymała, więc nie będzie się to wycierało. No i to najprostszy, chyba najlepszy tutaj sposób naprawy, a jednocześnie zachowujemy przy tym to wszystko tutaj oryginalnie. No i tyle. No moglibyśmy dotaczać taki kołek, ale przerost formy nad treścią. Możemy zamykać skrzynię biegów w tym momencie. Dorobimy jeszcze uszczelkę, mamy, jak już wcześniej pokazywałem, szpilki, nakrętki, więc to wszystko będzie tutaj już mogło być skręcone na gotowo. No i tak też zaraz zrobimy. Wlejemy już nawet olej do skrzyni biegów, żeby później już się nie zastanawiać nad tym, nie zapomnieć, bo się zdarza. No i tak, no, to będziemy mogli zaraz już skręcać i tu będzie kolejny element skończony. Zostaje już teraz tylko założyć tylny cylinder i głowicę. No, także słuchajcie, leci, coś czuję, że w tym roku będzie jakby odpalony. Ja dodałem do działu dla osób wspierających tutaj kanał, dodałem zdjęcie, bo już silnik jest, słuchajcie, w ramie, już jest w ramie, tak to leci. No ja mam lekkie zaległości, więc tutaj mam nadzieję, że te filmiki jakoś uda mi się wypuszczać. Miały w tamtym tygodniu też być, ale no, nie udało się. Udało mi się za to odpakować, słuchajcie, bo dostałem taką ramkę w łebie od kolegi tutaj i widza, i Zlotowicza, chyba z Łeb 2013 rok, to chyba był fajna metalowa ramka, dzięki, udało mi się to otworzyć. Z Łobeza kolega jest. Jak jestem przy paczkach, to dostałem też od kolegi Adi Wejherowo taką moneciarkę. Na wykopki to się przydaje, żeby tutaj monetki sobie chować.
fajny fant. Tutaj jeszcze jakieś do czyszczenia. Tutaj jakieś naszywki, naklejki. Super. Muszę sobie zrobić jakąś taką ściankę albo beczkę też myślałem, żeby beczkę zrobić z naklejkami, żeby gdzieś to naklejać. O, słuchajcie, z takich nowości, co się dzieje, słuchajcie, co się dzieje, to Hammer się sprzedał, jutro, o, cześć Maciek. Witam. O, jutro jedziemy do Wielunia zawieźć Hammera. O, sprzedany? No, sprzedany, zaliczka wpłacona, więc jutro jedziemy. Tutaj są te automaty, też nie wiem gdzie je ustawić. O, ten to prawie pusty w środku. Automaty gdzieś sobie poustawiamy. I słuchajcie, policyjny Harley też idzie, będzie lepsza cena. Ja chyba tam dałem teraz z niego 47 000. I 20, chyba 7 albo 8 ten Sportster. Jest możliwość kupienia. No, tutaj z tym muszę ściągnąć zbiornik, bo ten jest fajny. Tu miał być Fatboy, a się okazało, że to jest rzadki model. Przez 2 lata tylko produkowali te Harley'e, więc fajne, też ciekawe jak to jeździ. Tutaj też tego jestem drugiego ciekawy. Mamy mieć w tym tygodniu, kanapa ma wrócić. I też muszę przetłumaczyć dokumenty, przegląd i trzeba by je zarejestrować. Dwa. Ten fajny... Aha, właśnie, czy ten się udało Właśnie, bo ostatnio go nie odpaliliśmy. Czekajcie, tego foba tutaj gdzieś, żeby on czuł, że jest ten. Dobra, nie będziemy. Fajnie, że odpalił. Tylko trzeba go rozebrać. O, może Maciek, ty się podejmiesz tej... A co potrzeba? No, trzeba będzie, jak będzie padało, tak dzisiaj, O no. trzeba ściągnąć tą połówkę zbiornika. I chyba też, nie wiem, czy błotnik też ściągniemy, czy nie. A co mu dolega? A tu jest, widzisz to? A. Tu i tutaj, więc to jest do... Tutaj trzeba będzie ściągnąć tą. No, stacyjkę puszczą. I pewnie odpiąć paliwo, spuścić. Puścić i ściągnąć. To nie będzie No. jakiś problem. Ale pięknie chodzi. No i tutaj błotnik też pewnie ogarniemy. Czad. Ten tu nie ma żadnych. No, teraz patrzyłem właśnie na Harley'e, jakoś mi wzięło, że trochę na zimę trzeba Harley chyba przywieźć do stodoły, bo jest mało. Wywalimy tam te elektryczne rowery Tam można nastawić sobie. i będziemy jeździć. Z tamtych dwóch się cieszę, bo one są... Naprawdę? Dobra, zerwało się, ale już jestem i już w sumie kończę, bo cieszę się z tego Sokoła, podsumowując temat odcinka, że tyle roboty, tego wszystkiego, nie wiem czy bym się drugi raz podjął przywracania do życia, bo to jest masa pracy. I tutaj też było z karoserią dużo roboty i Łukasz tam ją dużo rzeczy jest postarzonych, tak żeby po prostu to fajnie wszystko się kompletowało i żeby to wyglądało jak motocykl wyciągnięty z szopy. Taki miał być projekt i taki będzie. Ja zresztą lubię takie motocykle. No a też cały czas też lubię takie też motocykle, którymi można jeździć właśnie, czyli Harley'e, fajne jakieś choppery, poluję właśnie na jakiegoś choppera. No zobaczymy co tam jeszcze. Bo teraz jakieś fatboye mają dość. Jakiegoś myślałem crossbonesa.
coś tam będzie się działo. Trzymajcie się, postaram się może jakiegoś live'a odpalić, pewnie będzie live znowu gdzieś tam z maszyny, z zabawą zręcznościową. Puszcz Coiner, to jakby strasznie się podoba i mega wielkie zasięgi na tych live'ach z tą zabawą się generują, więc fajnie. Do zobaczyska. Pamiętajcie o aktywności, łapa, komentarz i subskrypcja, bo już niedługo będzie tutaj, słuchajcie, srebrny przycisk czuję wisiał. Gdzieś tutaj sobie wezmę miejsce i tutaj myślę, że będzie na te 100 000. Jak przyjdzie, to będzie petarda. Trzymajcie się. Miłego tygodnia w zasadzie wam życzę. Cześć! Jeszcze domawiam tutaj tablice. Są takie u mnie w sklepie, jak wejdziecie na motozloty.com. Tablice z imionami. I tak patrzę, że o, Tomek 2 sztuki, Piotrek się skończył, Paweł się skończył. Mikołaj 1, o, niedługo Mikołajki, to trzeba zamówić Mikołaja. Co mówisz? Czego nie ma? Z imion nie ma nic, są tylko te takie dziadek albo zwykłe rejestracyjne. Aha, okej, dobra. W tym zapasie. Dobra, to zamawiamy tutaj inne imiona.